na takim podwórzu, pali się ogień, krowę pieką, tu ktoś szablę czyści, ostrzy, broń, lufę przeczyszcza. Ludzie szykowali się na śmierć, bo rano to nie wiadomo, czy się przeżyje. Pi, pi, pi. No to nie są żarty. Ja w 1937 roku skończyłem maturę, więc w 1939 miałem pół dyplomu i byłem na wakacjach u rodziców. Wybuchła wojna, żeśmy uciekli z domu mieszkalnego do wsi Redzik. No i tam wkrótce się pojawili Niemcy za parę godzin. Więc jak o tym usłyszałem, no to u mnie była sprawa jasna. Idę walczyć do wojska. Powiedziałem, że się zgłaszam na ochotnika. Tata przytulił mnie tylko ciepło, ale te przytulenie to więcej mówi niż słowa. A mama, bardzo mnie kochała mama. I tak pamiętam, jak stała, opuszczała powoli ręce, pamiętam, jak teraz, i szeptem: idź, Stasiu, idź, Stasiu, idź. No, to byli rodzice. No i zgłosiłem się do wojska. Nie była ta sprawa łatwa, bo ze Skarżyczka wyjechałem na rowerze. Dopiero mi się udało z trudem dostać do armii w Łódzku. Tam poznałem takiego syna organisty. On mi pomógł dostać się do wojska, bo nie chcieli przyjmować. Ale tam były koszary policji, która się tam gdzieś ulatniała. To była broń, mundury, karabin, amunicję, menażerkę, te ładownice, pas i drelichowe ubranie dostałem. Z Łódzka chcieliśmy się przedostać na Węgry. Pod Kamionką Strumiłową drogę zagrodziła nam jakaś większa jednostka, chyba dywizja. Nie można było jej obejść, trzeba było podjąć walkę. To była moja pierwsza bitwa, ale i ostatnia zwycięska. Rano, jak szedłem, to te pole bitwy, to mogę opisać. Coś potwornego. Świtem pole i trupy koniem z wywalonymi brzuchami, bebechami, działa poprzewracane, czołgi poprzewracane, wozy pancerne, mundur, haki koło feldgrau, tak pomieszane leżeli, polegli. Taki drobny szczegół, głupi, ale mało kto wie o tym, że ci, co sprzątali tych poległych, to powiedzieli mi, że przy każdym z nich były w spodniach kupy. Nie wiem, czy to ważne, ale to mało kto wie o tym. O świcie żeśmy szli do lasów pod Rawą Ruską i tam zatrzymało się nasze dowództwo w dworze Choronów. Nasze dowództwo miało oficerów zawodowych, majorów, kapitanów, poruczników i naczelny dowódca nie wziął jakiegoś oficera, tylko mnie. Miałem zadanie przewieźć rozkaz uderzenia o świcie. Musiałem się nauczyć na pamięć. Powiedział mi raz drogę i potem tak w skrócie coś streścił. No i tu noc. Rower, ty, obcy teren i masz dojechać do dowódcy batalionu Równe, tam 10 kilometrów dalej. Ojej, drogę tylko lekko tak zaszkicowana, bo on też nie znał dobrze. Jadę nocą, księżyc świeci takim nasypem. Obsunęło się koło jału, w dół,
koła roweru nad głową. Dobrze, że zapamiętałem, że lufa w piasek tam wlazła. Zakorkowałem sobie broń. No trudno, wstałem, otrząsnąłem się na rower i dalej. Z tym rozkazem dotarłem do pana majora Górskiego. Taka chwilka wspomnień, jak wyglądały chwile przed świtem, przed uderzeniem, przed walką. Na takim podwórzu pali się ogień, krowę pieką. Tu ktoś szable czyści, ostrzy, broń, lufę przeczyszcza. Taka cisza, ale cisza ma różne wymiary. Czasami jest radosna, czasami taka, czasami groźna, a ta miała wymiar, no to trudne do opisania. Ponura cisza. Ludzie szykowali się na śmierć, bo rano to nie wiadomo, czy się przeżyje. No to nie są żarty. Dojechałem do lasów Rawy Ruskiej, do tego dworu tam Choronów. No i tam w nocy żeśmy ładowali amunicję do działa. Rozpalone działa było, to koledzy siusiu robili na lufy rozgrzane. No i tak artyleryjski pojedynek, ale o świcie, ojej, straszne chwile przeszły. Kapitulacja. Ja byłem młody, no też niedoświadczony. Wpadłem w rozpacz. Boże, karabin rozbiłem o drzewo, zamek gdzieś w krzaki. Rozpacz, tyle broni, tyle dział, tyle amunicji oddawać szwabom i to byłem wściekły. Było rozporządzenie, że oddawać broń, za posiadanie broni kara śmierci. Ja miałem wtedy 20 lat, a tam żołnierze 40-letni, to według mnie to starzy ludzie z wąsami. I oni też płakali. Należałem do ludzi, nie wypada mi o sobie mówić, ale miałem odwagę, no. Chciałem jeszcze tą broń używać, a nie oddawać. Więc nie rzuciłem tam na stos tą broń, tylko na prawym pośladku zachowałem sobie taki malutki pistolecik Belgijka. Na wszelki wypadek, bo wiedziałem, że tam piekło ukraińskie i na samoobronę chciałem ten. No i teraz rozbrojenie. Myśmy mieli prywatne ubrania pod relichami. To podszedł do nas pułkownik Lew Halicki, mądry taki ojcowski człowiek. Powiedział tak ciepło: chłopcy, wy będziecie potrzebni, tam jedźcie w swoje strony. Tutaj nie ma sensu, żebyście z nami szli do niewoli. No i myśmy posłuchali. Ale tej broni nie oddałem. I teraz opiszę scenę. Tak o świcie wychodzę, tak w nasyp, widzę jak teraz. Podchodzę, a z bruzdy się podnosi nocnik, taki hełm niemiecki i taki gruby głos. Halt! Sind Sie Soldaten? To ja, koledzy z tyłu odpowiadają. Nein. Haben Sie Waffen? Czy macie broń? Też śmiało odpowiadali, bo byli pewni, że nie. Nein. No i podchodzi tak po kolei do mnie i zaczyna opłukiwać, szukając broni. Tu nogawki, klepie, wszystko klepał. Lewy pośladek cały zbliżał się do prawego, a ja w prawym miałem broń. A ja tak staram się delikatnie, ale nim kierować. Uchyliłem lekko tak pośladek na prawo czy na lewo, że on się zajął tam dalej tym, co tam byłoby przy bucie w nogawce. A ja w tym czasie zmieniłem pozycję przy drugim udzie, tak że on się zabrał do tego drugiego uda,
klepnął, to już w to miejsce, co ja chciałem, a nie co broniłem. I mogłem odpowiedzieć, że uśmiechałem się wtedy do tego szkopa. No i teraz słuchajcie, chwila, ta sekunda śmierci. I to łaska Boża, jak ja się mogłem do niego uśmiechać. A co miało znaczenie, bo on nie wyczuł wroga u mnie. Bo gdyby wyczuł, to by nie popuścił. Jak odszedł, to Stasiu, coś ty się tak głupio uśmiechał do tego szkopa. A ja im wyjąłem, pokazałem tą Belgijkę. Boże, o mało mi rękę nie złamali. Tacy byli przerażeni. No bo to nie tylko ja, ale i oni by też poszli. Rwali mi i w studni cholery już utopili. Myśmy poszli i przejeżdżali koło kolumny tych jeńców, które szli Polacy bez pasów, a z jednej i z drugiej strony dygotały tylko te motory niemieckie. I ja wtedy mijałem rowerem grupę tego naszego sztabu. Ten pułkownik Hanke Kulesza, Lew Halicki. No, dobrzy ludzie, dobrzy dowódcy. A ja wtedy się wygłupiłem, teraz bym tego nie zrobił. Bo oni nie mieli wyjścia, musieli to zrobić. A ja plunąłem z pogardą. Wstyd! Drugi raz wstyd! Trzeci raz, jeszcze raz plunąłem wstyd. I pamiętam twarze tych panów. Pobladłe, spuścili głowę i szli. A ja ich tak minąłem.